Witam wszystkich serdecznie z kronikarskiego obowiązku. Obadamy, co się dzieje na budowie. Trochę coś tam poszło. Tam domek już jest zadaszony z tego, co wam kiedyś pokazywałem. Słyszę gdzieś w okolicy jakieś wydzieranki. Może będzie jakaś impreza. Idę sobie pochodzić, zobaczymy, może tam, gdzie chodzę, w tym moim ptasim lasku, może tam obok coś się będzie działo. Tak sobie patrzę, co u sąsiadów. No, u sąsiadów coś tam robią. Temperatura, oczywiście, Czemu mi tu się samo powiększyło? Coś mi się tutaj nie wiem, jak to się nagrało, bo nie sprawdzałem. Temperatura elegancka. Jeszcze raz rzut oka. Może automatycznie się powiększyło. Także idziemy sobie pochodzić z godzinkę czasu, chociaż na zewnątrz. Może będzie tam, zobaczcie, ogólnie jest mniej samochodów przy sobocie. Większość ludzi gdzieś wczoraj wyjechała, bo wczoraj były potężne korki. Zresztą padało prawie całą noc. Patrzcie, padało całą noc i trochę tylko wody gdzieniegdzie widać. Co się dzieje z tą wodą? Nie mam zielonego pojęcia. Dużo paruje, jak widać, że widzicie, jaka jest mgła, nie? No to jest parowanie wody, ale gdzie jest ta reszta tej wody? Znika gdzieś. Dobra, pędzimy się przejść, obadamy, co będzie. Nie wiem, czy tam idzie jakiś ziomal biały, czy tylko łysawy. Dobra, nie przedłużamy, pędzimy, obadamy, co się dzisiaj podzieje. Przechodziłem, tak jak możecie zauważyć, przechodziłem koło mojego sklepiku. Chłopak siedzi, nie ma klientów, otworzył biznes życia, taki jak ja. Także ta ulica jest jakaś zaczarowana pod tym względem, wiecie? Ta ulica jest zaczarowana. O, wodę znalazłem, zobaczcie, tutaj woda jest w tych kanałach. Za duży hałas. Pogadamy później. Ale pani, na komarkach panie tutaj sobie ładnie radzą. Powiem wam tak. Musiałem założyć czopkę, bo te słońce takie, widzicie, ono nie jest ostre, ono nie jest takie jednolita żarówa, ono jest rozszczepione. Te słońce, te promienie słoneczne są rozszczepione i parzą. A tutaj w tym Kary zawsze pełno ludzi. Normalnie te promienie tego słońca, one parzą, ale jest taki przyjemny, fajny wiaterek, dlatego się wybrałem pochodzić. Idziemy zobaczyć tam koło mojego lasku na tą imprezownię, może coś tam się dzieje, a jak nie, znaczy przejdę tam parę kilometrów i później się cofniemy tą samą drogą i wrócimy do zobaczyć u mnie na dzielnię, bo tam się coś dzieje. Zaraz zobaczymy, jak tam chłopakom leci. Jak tam chłopakom kapie? Chłopakom kapie jak kapało. Zobaczcie, jak tu po prawej stronie, jak ten dom idzie szybko do góry, a suporek jaki mokry. Całą noc padał deszcz. Możecie sobie popatrzeć na suporek, jak jest przemoczony, jak jest nasiąknięty. No, dawało. No, ale się buduje elegancko. Idą w górę jak burza. No i teraz tutaj widać, albo to jest, nie, bo ja może źle myślę. Po prostu to jest z zamysłem tak, że jedna strona na przykład wysycha, drugą robią, tak?
a nie tak jak ja myślę, że to inne ekipy robią. Czyżby znowu tam były motory, bo na tych pierdziałach jeżdżą. Chcemy pochodzić trochę, obadamy co tam się dzieje. Powiem wam, że zapach i te... Nie wiem czy będziecie słyszeli, bo tu za dużo samochodów jeździ. Ale te świerszcze, zapach, pitoszki trochę ogarnęli, posprzątali, ale jeszcze nie kosili. Idziemy tam dalej, zobaczymy czy dzieje się coś. Czy dzieje się coś? O, tu przywieźli. Nie, to się złamało, zobaczcie. To się złamało prawdopodobnie pod naporem tych wiatrów, burza co była w nocy. No i to są te, to te pachną. U nas też takie są, nie? Pachnące. Białe i takie flojetowe. Takie flojetowe, eleganckie. Jak powiem flojetowe, no to automatyczne tłumaczenie na język angielski nie wie co ma z tym zrobić, wiecie? I wychodzą takie cyrki, że... No ale... Także idziemy zobaczyć co tam się dzieje, ale tutaj o te żółte też pachną, ale zobaczcie jak tamte to też złamane. To co, one tak nie wytrzymały? Takie słabe są? No może takie słabe. No i aleja gwiazd chciałem powiedzieć, a to aleja drzew. Zobaczcie, deszcz robi robotę, chłopakowi pomaga podlewać drzewa elegancko, jeszcze cały czas mokre, wszystko wkoło jest mokre, bo to niedawno dopiero skończyło padać, no nie? Niedawno skończyło się padać, a jest fajny taki rzeźki wiaterek. Taka miłe, takie lato jak w Polsce, tylko bardziej trochę takie mokre, w sensie parne. Także odpychamy się, za chwileczkę jak tam pochodzę trochę, to się włączę i powiem wam na temat te samochody. To była taka fajna aleja, tylko że to jest duży skrót, wiecie, to jest duży skrót, dlatego ludzie tutaj tego używają, żeby nie jechać w koło, to oni sobie tutaj, to jest taki, jak wam to wytłumaczyć, omijasz te główne takie skrzyżowania, i na przykład jakbyś tam koło mnie stał w korku i przejedziesz tędy, no to masz zaoszczędzone pół godziny drogi, nie? Dlatego dużo ludzi jeździ. Patrzcie na to, na te śmieci, mocz w butelkach. Gościu wylewa kałuże na zewnątrz. Już nie pierwszy raz już się z tym spotkałem, że gościu wylewają kałuże. Sprzątają, to się nazywa sprzątanie i ten pan jest odpowiedzialny, żeby tych kałuż tutaj nie było. Ja już parę razy się spotkałem z tym, że po prostu oni wylewają te kałuże, żeby nie utrudniały, bo jeżeli coś tam się komuś stanie, to może być, wiecie, no, przypadek sądowy, nie? Ale tam zobaczcie ile wody dobyło, nie wiem, wy nie widzicie przez te krzaki, ale tam jest taki staw. Jakbym był dobrze ubrany, to bym się przedarł tam i zobaczył go z bliska, ale to jest taki, wiecie, stawek samości. To nie jest żadne Orinoco albo jakaś tam tropikalna rzeka, ale stawek jest. Prawdopodobnie on wyschnie jak straci zasilanie. Pagi! Coś tu się dzieje, patrzcie, chłopaki robią, zawiadują ruchem, a to jest ten netto. Mówię na to netto, bo jest wybudowany z cegły, tak jak netto w Polsce. Idziemy zobaczyć, czy warto będzie tam wejść, czy w krótkich spodniach będę mógł się tam wepchnąć. Sprawdzimy co to za impreza się tutaj dzieje. Chodzą laski w krótkich, ale to widać, że jest moda. Jakaś moda, czekajcie. Cały czas tutaj się coś dzieje. To nie jest tak, że tutaj się nic nie dzieje. Mówią ludzie, że w Dżakarcie się nic nie dzieje. Slow mo. Cały czas tutaj w Dżakarcie się coś dzieje. Jest jedzenie, są jakieś panie. Jest coś tutaj, jakieś targi się dzieją. Nie wiem, czy mi się chce tam wchodzić, może bym tylko, bo nie wiem, czy mogę w ogóle tam wejść. Czy nie zapłaciłem, a wejdę gdzieś od tyłu. Przelecimy tylko tak, co tutaj jest ciekawego.
Nie wiem, czy przez muzykę mi nie opętną. Przelecimy tutaj. Tu truskawki, proszę bardzo. Hello! Truskaweczki ze strawberries. Is a Polandias. Is a strawberries a Polandia. Very nice. Tutaj sobie. A to jest, mi się wydaje, że to były Koreańczycy, jak mają truskawki. To są wystawa. To są jedzonka różnego rodzaju i kalibru z różnych stron świata, a, widzicie. Tu obadamy, co tutaj jest. Nori nutabi, o, glony. Hello, glony w panierce mamy, glony w tych, glony sok z cytrynki mogą wam zrobić i z mango. To były glony w panierce. No i tutaj mamy taką bardzo. A tutaj są składniki coli, czy dobrze czytam? Taste of cola, smakuje jak cola, ale to musicie sobie sami zobaczyć, co to jest. No i tutaj ryż z tuńczykiem, takich bardzo popularny tutaj jest taki ryż z tuńczykiem, sobie w Indonezji ludzie kupują. Ja sam od czasu do czasu sobie kupuję, znowu z truskawki. Tylko ja wam powiem, że to nie są indonezyjskie potrawy, to jest Korea, mi się wydaje. To jest Korea, z tego co mi się wydaje oczywiście. Tutaj macie porki, czyli macie tutaj świnkę. Zobaczcie, możecie sobie zjeść, czyli to nie jest dla Indonezyjczyków, ale tutaj macie pork belly zrobione elegancko. Jeszcze podawany jest z nudlami, tak jak widzicie, macie w ostrym sosie z nudlami pork belly, czyli boczek. Możecie sobie elegancko tutaj przyjść i podjeść. Gościu mnie cofnął, nie mogę wejść do środka, nie wiem, czy będą chcieli kasę. Jak będą chcieli kasę, to nie wchodzimy. A tutaj dlatego są w miniuwach, bo to są Koreańczycy. Koreańczycy przyszli sobie podjeść, popatrzeć, bo to jest. Zobaczymy, czy tam trzeba mieć jakiś bilet. Jeżeli trzeba mieć bilet, nie wpuszczą, no to nie idziemy.